Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, NT Live, Nordic Striget. Witam w naszej przestrzeni, witam w naszych przestrzeniach internetowych, gdzie dzięki współpracy z wieloma fantastycznymi osobami, gośćmi, ale przede wszystkim partnerami, ale i widzami i słuchaczami udaje nam się od ponad 3,5 roku tworzyć świetne miejsce, które tętni naprawdę wspaniałym życiem. Jest mi niezmiernie miło, że przez ostatni czas zrealizowaliśmy dziesiątki fantastycznych odcinków i jestem przekonany, że kolejny sezon, czwarty, który już rozpoczął się we wrześniu, będzie przynosił również takie ciekawe audycje na żywo realizowane w naszych mediach społecznościowych. Drodzy Państwo, jeżeli macie ochotę, jeżeli macie potrzebę uatrakcyjnić swoje wydarzenia, konferencje, sympozja, szkolenia, webinary, zapraszam Państwa do współpracy. Zapraszam do tego, byśmy razem tworzyli przestrzeń, która rozwija system medycyny przedszpitalnej w Polsce, ale nie tylko, bo jak wiemy, NT Live, Nordic Striget to przecież o bezpieczeństwie mowa. Zatem jestem do Państwa dyspozycji, zachęcam do kontaktu i zachęcam do współpracy. Dziękuję, pozdrawiam najserdeczniej. Proszę. Dzień dobry Państwu, Jacek Borowiak, Nordic Striget z wyjazdowego studia NT Live, bardzo na żywo, tym razem z Grudziądza. Drodzy Państwo, jesteśmy już na miejscu, cała nasza ekipa, która przyjechała do Grudziądza, melduje się i kłania się Państwu nisko. Realizacją dzisiejszej audycji, całej imprezy zajmuje się Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio. Wydawcą audycji jest pani Jagoda Nowak, sekretarz redakcji i ja, Jacek Borowiak, kłaniam się bardzo nisko wszystkim Państwu. Drodzy Państwo, cieszę się, że jesteśmy tutaj bardzo mocno, bo pogoda dopisuje. Niesamowita lista gości już potwierdzona, już przybywają i uczestnicy i co najważniejsze widzowie i słuchacze meldują się i przebijamy piątki nordyskowe i mamy okazję siebie poznać na żywo. Drodzy Państwo, niesamowita sytuacja, 10. edycja Sympozjum Naukowo-Szkolnego w Grudziądzu to już fakt, właśnie się rozpoczęła, już pierwsze wykłady dzieją się w sali obok, studio nasze ruszyło, a mi, drodzy Państwo, nie pozostało nic więcej jak porozmawiać z szefem organizacyjnym tego przedsięwdzięcia, z profesorem Akademii Śląskiej, panem doktorem habilitowanym Klaudiuszem Nadolem. Klaudiusz, cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Witaj. Cześć. Piątka przebita. Klaudiusz, 10. edycja, razem w kierunku zmian. Takie hasło przyświeca tej edycji, ale jakbyśmy powiedzieli 2 zdania, co za nami. 10 lat minęło. W zeszłym roku byliśmy tutaj, ale przecież wcześniej było jeszcze więcej spotkań. Tak, pierwsza edycja 2014 rok i tak co roku sympozjum nasze się odbywało. Jedynie w 2020 roku nie odbyło się wiadomo z jakich powodów, więc na 2024 przypadła 10. edycja. Myślę, że dużo ciekawych rzeczy przygotowaliśmy, też zaczynając od historii. Też tutaj jaką prezentację przygotowałem, która będzie jako pierwsza. Nie ukrywam, że trochę łezka się zakręciła w oku, przeglądając zdjęcia, broszury z tamtych lat. Natomiast naszym przede wszystkim głównym celem jest to, że poruszamy tematykę, która jest aktualna, tak? Czy nowe wyzwania, czy jakieś nowe technologie, które się pojawiają, nowe leki, jakie się pojawiają. To oczywiście jest ten element też jubileuszowy, bo 10. Jednak jest to jakiś kawał, że tak powiem, historii i pracy zawodowej. Też muszę powiedzieć, że to nie jest oczywiście jakby tylko wyłącznie moja zasługa jako przewodniczącego, bo tu pracuje cały świetny zespół na to, żeby to sympozjum jak co roku wypadło bardzo dobrze, że chodzi o kwestie takie techniczne i organizacyjne. Bardzo się cieszę, że tak jak w zeszłym roku, w tym roku też jesteś z zespołem, to też podnosi prestiż naszego wydarzenia, naszego sympozjum. Będziemy też gościć dużo osób, przede wszystkim będzie to podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, minister Marek Kos, który odpowiada za ten element w Ministerstwie Zdrowia, ratownictwa medycznego. I też tutaj, jak sięgnąłem do historii, przez wszystkie 10 edycji, zaczynając od pierwszej, zawsze był któryś z ministrów na naszej konferencji. Powiem szczerze, że patrząc na konferencję ratownictwa medycznego czy medycyny ratunkowej, w Polsce nie znam takiej konferencji, gdzie by zawsze udział był ze strony ministra kierunkowego, a i tak było od początku,
jeszcze pamiętam, pierwszym ministrem, który przyszedł w 2014 roku, wtedy ministrem był Bartosz Arłukowicz, był wiceminister Neumann i tak przez te wszystkie lata po kolei, tak samo w tym roku. To dla nas jako też organizatorów, dla partnerów, no to też jest taki element, że jednak to sympozjum gdzieś się tam wpisało i obecność tu choćby ze strony Ministerstwa Zdrowia na tym sympozjum, no też świadczy, że tak powiem, o tym naszym wydarzeniu, ale oczywiście będziemy gościć mnóstwo innych gości, zresztą jutro też myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie i bardzo ważne, w szczególności dla Ciebie, Jacek, i Twoich współpracowników, czyli 100. odcinek NT Live, tak, z gośćmi profesorem Ładnym i profesorem Robertem Gałązkowskim, także to jest taki element wieńczenia i Twojego jakby jubileuszu tego 100. odcinka i naszego 10 lat, także no tutaj myślę, że dużo ciekawych rzeczy przygotowaliśmy. Właśnie teraz odbywają się warsztaty szkoleniowe, bo od godziny 8:30 tych warsztatów jest 5 z różnej tematyki. Tak. Te warsztaty będą powtarzane też w dniu jutrzejszym, też od rana, a od godziny 12:15 zapraszamy też na otwarcie naszego sympozjum, gdzie też właśnie będzie ten element historyczny. Oprócz tego też właśnie wykład będzie miał minister Kos, który nam właśnie zaprezentuje ze strony Ministerstwa Zdrowia kierunki zmian, jakie są w ratownictwie medycznym. To nas bardzo interesuje. Tak, to jest jakby też ten temat przewodni naszego sympozjum, a pan minister podjął się takiej 15-minutowej prezentacji. Myślę, że ona będzie ciekawa. No i na inauguracji, co jest istotnego też, tutaj przewodniczący komitetu organizacyjnego, jeżeli chodzi o samorząd, pan Mateusz Komza. No właśnie. Myślę, że jeżeli wszystko się uda, to też dzisiaj pan przewodniczący Komza ogłosi pewną, że tak powiem, decyzję już, także czyli znowu czekamy na smaczki na antenie. Tak, czekamy na newsa. To będzie bardzo poważny krok ku temu, żeby się samorząd ratowników medycznych się utworzył. No, czeka nas dzisiaj, jutro, pojutrze 3 dni różnych wydarzeń, także też zachęcamy. Tutaj też Jacek z zespołem zaplanował sporo różnych ciekawych niespodzianek, tak, wywiadów z ciekawymi osobami, gośćmi naszego sympozjum. No i przede wszystkim jutro o godzinie 19. Dzisiaj o godzinie 19. 100. wydanie od NT Live. Możecie strzelić sobie z nami 100, drodzy Państwo. Warsztaty, o których powiedział Klaudiusz, to m.in. dostępy dożylne oraz farmakoterapia, udar mózgu, warsztaty symulacyjne, USG dające większe możliwości diagnostyczne, ZRM, elektroterapia w praktyce ratownika medycznego, techniki ewakuacji poszkodowanego w trudnych warunkach pracy. To są te warsztaty, które odbywają się w dniu dzisiejszym i jutro. Będą one powtarzane w 2 blokach, o których powiedział Klaudiusz. Bardzo się cieszę, że mamy takie przygotowane mocne rzeczy dla nas, dla ratowniczego świata, ale bez wsparcia, bez patronatów, bez honorowego uczestnictwa osób i instytucji by się, drodzy Państwo, to wszystko nie mogło udać. Zatem komu należy się ukłonić? Kto jest naszym patronem honorowym? Tak, tutaj jeżeli chodzi o patrony honorowe, wiele, ale przede wszystkim patron honorowy objęła pani minister zdrowia, tak, Izabela Leszczyna, pan wojewoda kujawsko-pomorski, ale też instytucje, i stowarzyszenia, na co współpracujemy, czyli Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, tak, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, Konsultant Krajowy Dziedziny Medycyny Ratunkowej, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, inicjatywa Angel, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, Grująckie Stowarzyszenie Ratowników Medycznych. To jest ta instytucja, która przez te pierwsze 7 edycji, bo ona była głównym też organizatorem, gdzie też będzie taki właśnie smaczek historyczny. Tak jest. Też zapraszam, tak, Mirek Bałka też będzie znana postać bardzo z nami, także tych patronów honorowych jest wiele. No przede wszystkim ten dla nas najważniejszy, no bo on też świadczy o jakby prestiżu naszego wydarzenia, jest objęty przez panią minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Natomiast bardzo istotną rzeczą oczywiście oprócz patronów honorowych są też ten element związany z patronatami medialnymi, tak? Bo też nam zależy na tym, zresztą tu też twoja obecność zespołem, żeby te informacje, które tutaj jakby są, o których się debatuje, żeby nie tylko było w gronie uczestników, mamy ich
ponad 300. Wynika to tylko, że więcej nie możemy po prostu fizycznie przyjąć tutaj, bo zainteresowanie jest bardzo, bardzo duże. No to oczywiście właśnie patronaty medialne i też tutaj chciałbym bardzo podziękować tym patronatom medialnym. Paramedic Poland, łączy nas wspólna pasja, ratownictwo medyczne, ratownicy 24 na ratunek, OPM, właśnie Nordis Tryget, dla szpitali, wiadomości lekarskie i Emergency Medical Service, ratownictwo medyczne. Natomiast też tutaj z tego miejsca nie możemy zapomnieć, bez których nie dałoby się zorganizować tego sympozjum, albo uczestnictwo po prostu kosztowałoby dużo więcej niż jest teraz. Tak? Bez sponsorów to ciężko w dzisiejszych czasach cokolwiek zorganizować. Tych sponsorów mamy dosyć sporo, no bo też tutaj uzyskaliśmy i certyfikat i Infarmy, i SOWE. To też jakby świadczy o tym naszym poziomie merytorycznym i tym organizacyjnym, jak skoro nam się udało te certyfikaty pozyskać. No i tutaj, jeżeli chodzi o głównych sponsorów, tak, to jest właśnie firma AstraZeneca, Beren Chemii, Sandfarm i Akademia Śląska w Katowicach. To są jako główni sponsorzy naszego sympozjum. Natomiast jeżeli chodzi o złotych sponsorów, tu też szereg firm: Autoform, DGT, EIB, Inter Ubezpieczenia, Krajowy Związek Zawodowych Ratowników Medycznych, Laerdal, Enzo Zratuj, Polfa Tarchomin, Rescue Line, RT.com, Sigma, Striker, SimEdu, WAS, także cały szereg znanych firm, także tutaj też z mojej strony jako organizatora wielkie podziękowania, no bo bez tego nie dałoby się zorganizować sympozjum. Czy trudno jest pozyskiwać takich partnerów strategicznych tego typu wydarzeń? Czy to już musi być impreza, która ma 10 lat, 12, 15? Czy spokojnie można już na przykład od pierwszej edycji takich wielkich graczy zaprosić? Czy to jest raczej lata pracy i współpracy takiej strategicznej z wieloma firmami? Zastanawiam się, co tutaj odpowiedzieć. Politycznie poprawnie nie musisz, jesteś live. I powiem bardzo, bardzo trudno. Nie, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o tych imprez, nawet z naszej tej branży, tak, ratowniczych, medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego, no w naszym kraju w ciągu tego roku kalendarzowego jest dosyć sporo, natomiast są to firmy, które tutaj w ramach czy naszego tutaj sympozjum Grudziądza, ale też innych inicjatyw, które w ostatnich latach na terenie Polski nie tylko robimy. Wiele tych firm, wiele tych naszych partnerów, to współpracujemy jakby od wielu lat, więc też wydaje się naturalnym, że jak organizujemy, tak jak tutaj sympozjum Grudziądzu, no to też te partnerzy, te firmy po prostu tutaj uczestniczą. Ja to bardzo cenię, bo to są wieloletnie, niektórymi partnerami, sponsorami są kilkunastoletnie już no jakby też doświadczenia. No to jest ważne, ale to też świadczy, że jakby oceniają, że te inicjatywy, te organizacje, które różnych wydarzeń, imprez no robimy, no są ciekawe. No jakby nie było, no to jest związane, jeżeli chodzi o sponsorów, no daniem jakiejś kwoty pieniędzy i tak dalej, więc no też z ich strony też muszą być te oczekiwania spełnione. Stąd też tutaj no, patrzę teraz to miejsce na tym holu przed już rozpoczęciem, tak, będzie mnóstwo firm, jeżeli chodzi o wystawców, tak, z pokazaniem różnego rodzaju technologii, sprzętu. To też jest ważne, żeby na co dzień pracownicy, są uczestnikami, pracownicy czy zespołu ratownictwa medycznego, asesoru, oddziałów szpitalnych, dyspozytorni medycznych, bo tutaj mamy jakby cały szereg, no to, że mogli zapoznać się, to dla niektórych jest no jedna z licznych okazji tak naprawdę do tego, żeby coś zobaczyć, porozmawiać i tak dalej, to też jest ważne. Taka interakcja międzyludzka jest ogromnie ważna. Ale drodzy Państwo, wiemy dokładnie, że jesteśmy w hotelu Rudnik i wiemy to, co powiedział przed chwilą Klaudiusz, że ta baza czy ilość osób będących na sympozjum to jakby odpowiada samej bazie noclegowej. Ale dlaczego akurat to miejsce? Co tutaj oprócz tego hotelu, oprócz tych bardzo komfortowych warunków, gdzie się można zatrzymać i odpocząć i oprócz tego, co jest dookoła, dlaczego akurat to miejsce dla sympozjum jest tak ważne? I przede wszystkim sam hotel i okolica. Przede wszystkim 10 raz to organizujemy. No nie ukrywam, że zastanawialiśmy się nad tym, czy gdzieś się przenieść i tak dalej. Stanęło, że jednak nie. Jest to takie wpisane te w DNA tego sympozjum, to jest właśnie w Grudziądzu, a też nie ukrywam, że też zależy na tym, że oprócz tej części takiej naukowej, merytorycznej, no żeby też był element integracyjny, tak? Jesteśmy tutaj, myślę, że bardzo fajnym też miejscu, gdzie można
gdzie można wyjść, tak, mówię na zewnątrz, pospacerować. Jest, no, przy hotelu też jest jezioro, tak, jest molo, plaża, tak, także myślę, że tutaj też w tych wolnych chwilach pomiędzy wykładami, czy pomiędzy też dniami, zakończeniem, a rozpoczęciem kolejnego dnia, no to jest ważne, żeby ten walor skorzystać, tak, to jest bardzo ważny aspekt, no bo większość jest na co dzień bardzo zapracowanych, tak, jednak my jako pracownicy medyczni bardzo dużo pracujemy i rzadko kiedy jest to tylko jeden etat, tak? Więc to też ważna jest ta integracja, że można, że tak powiem, odpocząć, relaksować się, porozmawiać, a też zawsze organizujemy to na przełomie maja i czerwca i no przez te wszystkie, jak sięgam pamięcią, wszystkie te 10 edycji, ta pogoda zawsze była łaskawa i bardzo dobra, tak? Czyli temperatura i ciepło, więc to też jest ważne, bo to też, że tak powiem, jest element taki dla na co dzień pracujących ratowników medycznych, pielęgniarek, lekarzy, dyspozytorów medycznych, że no, to jest taki element relaksu, odpoczęcia od tych jakby codziennych wyzwań, problemów, które mają w pracy. Nadaliście wraz z zespołem hasło przewodnie, razem w kierunku zmian. Jakie to powinny być zmiany według kolegi po fachu, ratownika medycznego, profesora akademickiego, szefa dużej stacji w Sosnowcu? Gratuluję pięknego miejsca. Byliśmy tam wczoraj na moment i miałem okazję zobaczyć niewiele, ale już trochę. Jakie te zmiany dla Ciebie priorytetowo być powinny? Dzisiaj 100. wydanie o przyszłości ratownictwa, medycyny ratunkowej będziemy rozmawiać z panem profesorem Robertem Gąskowskim i Jerzym Robertem Ładnym, a dla Ciebie w tych kilku rolach, bo masz ich wiele, no to jaka to przyszłość, jakie zmiany? Ja myślę, że jak się spotkaliśmy pierwszy raz na wywiadzie też w NT Live i te obszar, które poruszaliśmy i te pytania, które wtedy zadawałeś, one są niestety dalej aktualne. Czyli nie mamy odrobionej lekcji z wielu rzeczy nadal, chcesz to powiedzieć? Myślę, że tak jest. No, począwszy od ustawy o samorządzie ratowników medycznych, no wiemy, że nie było okresów przejściowych, mimo że wiele razy to podnosiliśmy, że te okresy przejściowe do utworzenia samorządu muszą być. Stąd mamy mnóstwo problemów wynikających z zapisów ustawy. Oczywiście jest to procedowane akurat w ustawie o CMKP, tak? Natomiast no tutaj z punktu też i ratownika medycznego mojego, ale też jako dyrektora, tak, no są to problemy, tak, jak choćby zatrudnieniem, tak, ratowników, którzy uzyskali dyplom po 22 czerwca, tych elementów, tych problemów, one się nawarstwiają, no bo im dłużej, że tak powiem, te zapisy trwają, a nie ma tych przepisów przejściowych, tak, no to niewątpliwie ten problem narasta. No z drugiej strony to jakby jest jedna kwestia, czyli tej ustawy o samorządzie, z drugiej strony kwestia ustawy o PRM-ie. Od kilku lat debatujemy, mnóstwo projektów, 2018, 2020, 2022, teraz będzie kolejny projekt ustawy o PRM-ie. Przez te wszystkie lata nic nie weszło w życie, a tutaj jest wiele obszarów, które wymagają tych zmian systemowych i zmian prawnych, ustawowych. I tutaj można szereg też różnych rzeczy, kwestia dotycząca właśnie zespołów specjalistycznych, tak, czyli obecności lekarza w systemie, jaką mieć rolę, kwestia w końcu odnośnie motocykla, bo wiemy, jaki jest dzisiaj status prawny, ale też takie kwestie dotyczące typu pracownicze, jak choćby dodatki nocne i świąteczne, 35%, które od 3,5 roku mają wejść w życie, że tak powiem, i dalej są na takim etapie, jakim są. Kwestia regulacji też, jeżeli chodzi o kwestię SOR-ów, no tych elementów jest bardzo dużo, tak? Myślę, że właśnie ten wykład, który też dzisiaj będzie mieć pan minister Kos, na pewno te tematy poruszy, bo myślę, że ten wykład będzie też dotyczył przede wszystkim właśnie tych założeń i kierunek zmian ze strony Ministerstwa Zdrowia. I w mojej ocenie właśnie jest to przede wszystkim projekt ustawy właśnie o PRM-ie. No znamy te główne założenia tego projektu, no bo już Komisja Zdrowia w tym zakresie się odbyła. No i te kwestie dotyczące ustawy o zawodzie i samorządzie. Ale oczywiście tutaj to, co też rozmawiamy cały czas, kwestia jakości. No dobrze, ale jakości, ale dlaczego to wszystko tak długo trwa? Dlaczego to wszystko trwa tak, bazując na, pamiętasz naszą rozmowę, ponad 4 godziny, nie, 3,52 audycja, zostałeś pobity, 4,12 jest już dłuższa, więc mamy o co walczyć następnym razem. Ale już mówiąc bardzo poważnie, dlaczego to wszystko, co tak jak sam powiedziałeś, nadal musi być aktualne? Dlaczego nie mamy tych rzeczy już odhaczonych? Dlaczego ten proces tak się ślamazarzy i ciągnie? Niepokoi nas to. Tak, myślę, że Jacek, że dzisiaj będziesz miał okazję zapytać się
ze strony właśnie Ministerstwa Zdrowia. A tak? czy to jest tylko i wyłącznie kwestia ministra zdrowia, czy ewentualnie nas samych, żeby nie patrzeć na innych, którzy robią? Środowisko jasne, tylko no, środowisko nie ma co ukrywać, że od wielu lat mówi o tych zmianach, wnioskuje o te zmiany. Natomiast no, są to zmiany legislacyjne, tak? Czy ustawowe, czy akty wykonawcze w formie rozporządzeń, no to jest rola ze strony wyłącznie Ministerstwa Zdrowia. Tak? No, nie ma też co ukrywać, że no, też te zawirowania związane z wyborami, zmianą władzy i tak dalej. Tak? Natomiast no, tutaj cieszy mnie to, że przy nowym kierownictwie jedną z tych pierwszych decyzji i tych pierwszych projektów jest właśnie projekt ustawy o PRM-ie. Tak? Na trzeci kwartał tego roku jest przewidziana rozpoczęcie procesu legislacyjnego i pokazania projektu, tak, i konsultacji, więc się cieszę z tego powodu, że Ministerstwo Zdrowia też widzi, że jednak jest to ważny, bardzo ważny obszar w ochronie zdrowia i też bardzo ważny element bezpieczeństwa kraju, natomiast jakby też, że tak powiem, od razu jedna z pierwszych rzeczy zmian ustawowych właśnie jest ustawa o PRM-ie. Ta ustawa o zawodzie i te elementy, które są bardzo ważne, zostały też jakby zamieszczone w ustawie o CMKP, no bo ona co do przynajmniej zasady i założeń szybciej wejdzie w życie, a te zmiany muszą nastąpić jakby jak najszybciej. Natomiast no myślę, że ten kierunek jest dobry, możemy debatować, że tak powiem, co do szczegółów. Natomiast no ważne, żeby ten proces legislacyjny został no, przyspieszony i żeby faktycznie to weszło w życie. Jak to będzie i tak dalej, no to tutaj przede wszystkim no, jest to pytanie do ministra. Będziemy o to pytać zarówno pana podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana doktora Kossa. Będziemy też o tym rozmawiać troszeczkę z krajowym konsultantem w dziedzinie medycyny ratunkowej, panem Jerzym Robertem Ładnym i wieloletnim byłym już dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, panem Robertem Gąskowskim, którzy zapowiedzieli swój przyjazd. I już kończąc to wejście, bo tych wejść będzie przynajmniej kilka, drodzy Państwo, chciałbym zapytać, jak patrzysz na tych gości, którzy przyjeżdżają, którzy piastują różne funkcje, różne stanowiska, czy ministerialne, czy właśnie takie jak LPR, czy konsultant krajowy. Masz frajdę z tego, co udało się Wam zrobić? Tak już mówiąc, odsuwając od siebie tytuły i miejsce, w którym jesteście? Tak, no, to jest chyba fajna rzecz, nie? Że tyle ciekawych przyjeżdża. To też jakby, no, tak jak mówię, no, cały zespół tutaj, szereg osób na to pracuje i tacy goście, no to świadczy tak naprawdę o tym, że jest to ważne wydarzenie na mapie Polski. Też dzisiaj czekałem na rozmowę, też będzie pan dyrektor Kaliusz Kosowski, doktor Kaliusz Kosowski, który jest dyrektorem Departamentu Służby Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Obrony Narodowej, jest lekarzem naczelnym w wojsku, tak, jest na etacie generalskim, wiemy, że dużo się dzieje, jakie mamy tutaj zagrożenia i tak dalej, więc tutaj też, jeżeli chodzi o kwestię MON-u i tego elementu zabezpieczenia medycznego, no cieszę się bardzo, że z pierwszych decyzji MON-u było jakby powtórne uruchomienie w Łodzi, tak. Bardzo słynnej uczelni, tak, Wojskowa Akademia Medyczna. Wojskowej Akademii Medycznej, ale też wiele innych takich rozwiązań, tak, które też dzisiaj na pewno będziemy o tym rozmawiać, dyskutować, no bo też tutaj czy pomiędzy MON-em, czy pomiędzy MSW, no za niedługo ustawa o ochronie ludności. Mamy nadzieję. Kwestia Straży Pożarnej, która jakby będzie takim elementem koordynującym te działania, a systemem PRM, no jest wiele tych obszarów, musimy poszukać tych łączników, tak, bo nie może być tak, że MON sobie, MSW sobie, MZ sobie, nie, no i razem. Jest jednak duża część tego obszaru, że musi być wspólnie, no po to się spotykamy, żeby dyskutować nad tym. Czyli razem w kierunku zmian, drodzy Państwo. Właśnie o to nam chodzi, żebyśmy rozmawiali na temat tego, co jest nam bardzo potrzebne, co jest w tym momencie nam niezmiernie przydatne w tym procesie dążenia do osiągania celów. Ale to, co zapytałem przed chwilą Klaudiusza, pana profesora, żeby to tak długo wszystko nie trwało, więc mam nadzieję, że jak dzisiaj dotrze do nas pan podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, pan doktor Koss, to udzieli nam na to pytanie odpowiedzi. Klaudiusz, na Twoje ręce, całej ekipie, wszystkim paniom, panom, którzy tam w pocie czoła pracują od kilku dni, od kilkunastu dni, jeśli chodzi o przygotowanie programów, przywieszek, wejściówek, banerów, tego wszystkiego, na Twoje ręce
wszystkim Wam bardzo za to dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że zarówno sekretarz redakcji Jagoda Nowak, Łukasz Wierzba z Luka Artist Studio możemy tutaj być i jeszcze raz życzę powodzenia, trzymam kciuki i mam nadzieję, jak będziemy kończyć nasze spotkanie 10, to znowu zaszczycić nas swoją obecnością i będziemy mogli porozmawiać o tym, co się wszystkim wydarzyło przez te prawie 3 dni. Tak, ja też bardzo, bardzo dziękuję, też zachęcam Państwa do tego, żeby śledzić profile czy sympozjalne, czy właśnie live, gdzie będą też wywiady, co się dzieje i oczywiście już z tego jakby miejsca zapraszam na kolejną 11. edycję. To się nazywa lokowanie produktu. Na pewno będziemy kontynuować, także już teraz zapraszam, no a za chwilę takie oficjalne rozpoczęcie i przez 3 dni będziemy debatować. To życzę Wam 100 lat, 10. edycja, jak będziecie mieli w 20, no to my będziemy mieli wtedy 14, to tak będziemy się gonić, będziemy Wam deptać po piętach. Drodzy Państwo, pierwsze wejście ze studia bardzo na żywo w Grudziądzu, profesor akademicki, doktor habilitowany Klaudiusz Nadolny, szef Sosnowieckiego Pogotowia, dysponent, ale przede wszystkim ratownik medyczny, czyli swój ziomal po fachu. Bardzo mi było się z Państwem zobaczyć. Śledźcie nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na Spotify. Wiecie, drodzy Państwo, wszystko w komentarzu tu albo tu. Było mi niezmiernie miło się zobaczyć z Wami, bardzo dziękuję i bądźmy na tak zwanych łączach. Jacek Borowiak, do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Pozdrawiam najserdeczniej.